Edition. Cześć Kinga, od razu mówię. No i co? Gramy oczywiście naszą babką, wredną babką, rudą naszą małpą, cześć Stalówka. Infiltratorem na poziomie Insanity, czyli najwyższym z możliwych. Ostatnio robiliśmy nowerię. Mamy już zrobione Feroz, noweria skończona, więc przed nami Artemis i ratowanie Liary. Liarę Tysoni będziemy musieli uratować. Tutaj jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać, powiedzieć, bo przeglądałem oczywiście rzeczy, pozwiedzałem sobie kosmos, więc zdecydowaną większość zadań mamy wykonaną. To są te przydziały, czyli te poboczne zadanka. Zlokalizuj znaki bitwy, no to po prostu siłą rzeczy będziemy mieli jeszcze nowe światy. Nie musimy zrobić. Misję mamy Wirmir, wyścig z czasem i Liarę Tysoni. Od tego sobie zacznijmy. Wirmir, nie będę mówił Wirmir, tylko Vermeer, bo to tak po angielsku będzie, wszyscy tutaj będą mówić. No, to tak, żeby było. No to co? W takim razie z Cytadeli ruszamy sobie do Artemistału. Tak, jest Artemistału, obszar wykopaliskowy Liary. I lecimy na Knossos. Tu powinna być planeta, na której znajdziemy Liarę Tysoni. I leci nasza Normandia. Jokerem za sterami. A on nie ma prawa jazdy, bo mu zabrali za alkohol. Także żeby nas kosmiczna policja nie cofnęła, bo inaczej wszyscy pójdziemy do paki. Ja sobie popijam gorące kakałko, póki jest gorące. I lecimy z koksem. Jest planeta Terum. Nie, oczywiście na planecie Terum. Terum to daleki, lecz bogaty świat przemysłowy ludzkiego przymierza. Jego obfite zasoby metali ciężkich parły niedawny boom produkcyjny na Ziemi. Bogate w skamieniałe pozostałości prostych krzemowych organizmów próbki sugerują, iż planeta Terum była bardziej przyjazna w przeszłości niż jest obecnie. Może to stanowić wyjaśnienie dla wielu ruin protean, którymi upstrzona jest powierzchnia planety. Większość ruin została jednak złupiona przez korporacje wydobywcze. A to wredne korporacje. No i tutaj mamy statystyki, to nas nie do końca interesuje. Nowy Jekaterinburg. Co tu, Rosjanie wylądowali w Jekaterinburgu? Chyba tak. Dobra, to kogo bierzemy na misję? Dawaj, standardowe combo. Talizura i Garus Vakarian. Niech będzie. To jest mocne combo. Mają dużo mocy technicznych, technologicznych, inżynieryjnych, tak ładniej można powiedzieć. A będziemy dużo bić się z getami, więc akurat. My jako Infiltrator też oczywiście dużo mamy. Wylądowaliśmy w Mejko i będziemy szukać źródła dziwnego sygnału. Jak widać, mocno lawowa jest ta kraina. W oryginalnej części bez Legendary Edition czasami zdarzał się taki bug, że nie było widać, gdzie jest lawa. I była sama ziemia, lawy nie było widać, ale oczywiście jak się wjechało w miejsce, gdzie jest lawa, no to nasz pojazd robił boom. Także fajnie było kiedyś. No, ładnie dymi. Ale jest spokojnie, ale już widać na minimapie, że będziemy mieli za chwilę kontakt. Kontakt pierwszego poziomu. Ze słońcem. Nie mam samoopalacza. Oho, tam większe kontakty są. Prawdopodobnie działka. Ale to jeszcze kawałek drogi przed nami. Słyszę? Jest. Statek getów. Statek getów. Są armatury. A może i kolosy nawet. W tej odległości ciężko mi poznać, czy to armatura, czy kolos. Armatura to jest pancernik. Mówię tak, bo pancernik getów, tak. Są te małe w takim razie. Kolosy getów to są te duże. Armatura dlatego, że po angielsku to się nazywa Gef Armature. Tak, armatura oczywiście łazienkowa. Gety sobie takie montują w kiblu. Po prostu. Ale co kraj, to obyczaj, jak dobrze wiemy. Jesteśmy coraz bliżej tych działkensów. Tak, tam widać już jakieś wydobywcze rzeczy. Kompleks przed nami jest. Kompleks wyższości, jak Napoleon.
O, i od razu działka się na nas kierowały. Lecą, rakiety lecą. Ła. Jak ona krzyczy. Śmiesznie. Dobra, musimy znaleźć boczne przejście. Jak widać, tu też jest bronione przez działkęsa. Tak, i działkęs to dla nas nie problem. Jest. Jest wejście, Juggernoty. Dostaliśmy kolejny poziom. Szturmowiec. A póki mamy Mejko, to się nie stresujemy, bo jesteśmy praktycznie niezniszczalni. Możemy wszystko wysadzać tak długo, jak mamy kontakty na mapie. Tak, ale te kontakty na mapie to raczej pokazują te domki niektóre. Te domki też będziemy musieli zwiedzić. Nie wiem, dlaczego tutaj ten duży znacznik pokazuje. Tam jest jeszcze kolejne działko jakieś. Zapisać sobie nie zapiszemy. Wszyscy mają dobrą broń? Oczywiście nie. Garus, masz mieć Assault Rifle, ty masz mieć shotguna. A, w sumie jeszcze mogę pokazać, co mamy. Nasza główna broń to HMWSR-8. Lepszej nie będziemy mieli już w grze, to jest ta od Spektrum. Od Widma, o, po polsku. To jest widmo, przetłumaczone. Dewastującą amunicję. 45% do mocy broni, czyli będzie mocno powalała i obrażeń toksycznych, ale za to absorpcja ciepła jest zmniejszona. No i osprzęt mamy kolejny, to jest Expander, po prostu plus 23% do damage'a i też mniej ciepła absorpcji. A to chyba jest dobrze akurat, a nie źle, także nieważne. No i tutaj mamy 6 do damage'a i 24 do redukcji ciepła. Także tutaj mamy gdzieś taki combo, które się w miarę balansuje. Nie mamy zbyt dobrego tego jeszcze klucza. Omni klucza. No i pancerz mamy Tytan 9, mimo że tytańsko nie wygląda, to ma bardzo dobre statystyki. No i oczywiście interfejs medyczny 10, czyli w sumie max. No i co on nam robi? 4,5 do regeneracji żywotności na sekundę, odporności na toksyny i redukcji czasu odnowienia mocy, więc bardzo fajnie. No i tutaj jeszcze mamy powłokę, pancerz Tesli to się nazywa. I 18% po prostu ochrony przed obrażeniami, więc to jest całkiem fajna sprawa. Jak widać, nasza snajperka strzela całkiem szybko i nie przegrzewa się zbytnio. Problem jest taki, że z racji, że gramy na poziomie, na jakim gramy, czyli Insanity, to dalej, jeśli spotkamy właśnie takich na przykład grenadierów i nam przywalą centralnie w gębę rakietą, to jesteśmy martwi. Raczej. Jest deszyfracja. Nic ciekawego. Zabrać zebramy, bramę otworzymy, a jakże. Lubimy zwiedzać. Jak była seria Wall-E zwiedza świat, to teraz powinna wychodzić Komandor Shepard na tropie. Albo coś w tym stylu. Tam jest działko jakieś zostało. O kurde, tu działko zostało. Nie żartuj. Myślałem, że wystrzelałem oba. A tu były 3. Aha. Jestem ślepy. Dobrze. Tak, takiego działka też bym nie przeżył. Mogę zrobić zapis, bo nie ma żadnych wrogów na horyzoncie. Ale przejdziemy sobie przez te domki, zobaczymy co jest, bo jak widać są rzeczy. Yes, we can. Z racji, że mamy bardzo dużo omniżelu, to będziemy sobie te hakowania, które możemy zrobić omniżelem, po prostu robić omniżelem już. Bo myślę, że wystarczająco dużo było pokazanych, jak one wyglądają. W tym domku nie powinno być nikogo. W tym sąsiednim tak. Pusto. Nawet żadnych ulepszonek. Ale zapisać mogliśmy. O, dobrze. No. Na odpałce dostał w papę. Szybkie hakowanko. Otwieramy bramę. Dobra. Bramę musieliśmy otworzyć, bo to nasz main objective. I dalej możemy sobie jechać naszym Mejko.
Gdzieś przed nami są przeciwnicy, tak, znowu widać te pancerniki. Ja tu widzę, że na nodze ma napisane Schleswig-Holstein. Nie uniknąłem tego. Brawo ja. No, jakby to był kolos, to pewnie z połowę tej tarczy byśmy oberwali w damage'u, a nie tam trochę. Mam wrażenie, że ta legendarna edycja gdzieś stunowała damage, jeśli chodzi o pojazdy. Są kolejne armatury. Jedziemy tak, żeby łatwiej było do nich strzelać. Nie będziemy wyjeżdżać na YOLO. No kurde, serio? Leżę. Dobra, przed nami chyba działko gdzieś powinno być. Ej, a może to kolos? Są grenadierzy. To jest kolos? Tak, to jest kolos. Widać, ile jest większe i ile ma więcej HP. No, omija się go dokładnie tak samo. Taki pancernik. To było dziwne. Jakbym czymś dostał, a nic do mnie nie leciało? Gra się sama zapisała. Podejrzane. No i czekają na nas grenadierzy. No i elegancko. Tam jest kolejny tunel, do którego musimy wjechać. Na razie spokojnie. Spokojnie, jak na wojnie. No, poza tym w Meiko to nie stanowi wyzwania dla nas, gety. Poza Meiko, gdy tymi rakietami byśmy byli one-shotowani, no to co innego. Tak, tam widać już gdzieś jakieś wejście, przejście. O, tutaj jest wejście. Tam się mamy dostać, ale to nie takie hop-siup, to bardziej takie łubu-du. Bo łatwo się mówi, ej, wejdź tam. A tutaj nam dają przeszkodę. I mówią mi, nie, zostaw pojazd, jedź dalej, bo to jest strefa płatnego parkowania. Także dalej musimy iść na piechtę. Pamiętam, że kiedyś kombinowałem w tej podstawowej wersji nielegendarnej edycji, więc nie wiem, czy to sfiksowali, czy nie. Ale wiem, że się da tutaj przejechać Meiko. To Meiko jest skoczne, da się poodbijać ładnie od skałek i tutaj wpaść do środka. Ale nie będziemy się w takie rzeczy bawić. Mamy snajpę, i to dobrą snajpę, i mamy dobrą odległość do snajpienia. No kogo ty jeszcze tam strzelasz? No i musimy dodżować rakiety, to zdecydowanie. Nasi przeciwnicy często będą się przewracać, niekoniecznie ginąć, z racji tego, że mamy tą amunicję, która ma zwiększoną moc. Moc to jest, powiedzmy, to kinetyczne takie uderzenie, które obala przeciwników. A, oni już widzą i strzelają, a ja nie. Tam jest na wieży snajper. Nie żyje. Pałka. Na razie go zdmuchnęło z planszy. O właśnie. Dostał w łeb, ale nie zginął, tylko się przewrócił.
Jak Najman od Pudziana. Też nie zginął, a mógł. Rakieta, rakieta, rakieta. No i jak widać tutaj już przeciwnicy też mają abilitki, takie jak nasz team. To co tamten odpalił to była rzeź. Abilitka związana z shotgunem. No, pewnie, że dobrze. Dobrze jest, gdy ktoś ma dobrze. I bardzo dobrze. Pięknie. Wow. Zium. I czerwoni. Rakieterzy Raynora. Serio? Zabiliście go z takiej odległości? To beze mnie? Ja nawet do niego nie strzeliłem. Pamiętam jak graliśmy ten pierwszy sezon facetem i tutaj przelecieliśmy jako pierwszą misję i była naprawdę trudna. A teraz? To jest jednak gra RPGowa, gdzie nasza postać bardzo się rozwija. Są i jak na Feroz, nasi dywersanci. Oho, oho. To jest armatura czy kolos? Kolos. O Jezu, kolos. Tych dywersantów trzeba poskładać, bo oni mnie poskładają. Jak ładnie spadł. Tylko tu muszę uważać, bo zaraz mi mogą poobchodzić mnie. Tak, tutaj ktoś idzie. Pięknie. No scope'a dostał. No i trzeba uważać na tego kolosa, bo kolos może tym hitem swoim zwanshotować nas. Garus, jak ty tankujesz? Jeszcze gdzieś jest snajper. Przejdź, Garus. Naszych tych kompanów powysyłałem gdzie indziej, żeby nie przeszkadzali. No stoimy dość daleko od niego i nie rejestruje go paska HP, ale na pewno ma i na pewno trafiamy. To są te iksiki. Raz. Mamy go. Złożył się. Tam jeszcze snajper. Elegancko. Do mnie. Moja desko. To jakiś jest? Tam pokazuje jakby przeciwniora. Oczywiście, że jest. Dwóch szturmowców. By było. Hej. Elegancja Francja. No jak widać, tutaj są wiercone te wejścia. Są kompleksy wydobywcze, górnicze. Także jakiegoś hajera tutaj spotkamy. Byle nie szczałowy, który się na nas wysadzi. Hopie. Dupia na gruba. Poszykta się zaczyna. Oho, jest pole siłowe. I słychać getów. Cholera. O, jeden taki pół tarczy mi zdjął już. Show yourself. Dobra. Jeszcze żyje. Nie dostał heada. Żadnego. W takim razie. No pewnie, że jest dobrze. Aha. Nie ma tu. Jest za to winda. No tam jest pole siłowe. Przez pole siłowe siłą rzeczy nie przejdziemy.
Ale możemy się za nią ukryć. Elegancko. Dobra, no to idziemy do windy. To może pójść nie tak. Brak muzyczki w windzie. To jest poważny minus. Każda winda powinna mieć muzyczkę. Inaczej, jeśli winda nie ma muzyczki, to co to za winda jest? Zestaw medyczny, drony, znaczy dorny. Są wszystkie te karabinami maszynowymi, to jest luzik. Jakby były te, które strzelają rakietami, to byłby problem. Bardzo celne pytanie. Czego w takich miejscach może szukać Liara? Odpowiedź jest prosta. Liara jest archeologiem i interesuje się rasą Protean. Jak czytaliśmy w opisie tej planety. Oho. Winda nam się popsuła. Jak czytaliśmy w opisie tej planety, tutaj kiedyś tętniło życie właśnie Protean. Nie da się. Can you hear me out there? I'm trapped. I need help. Are you real? Oh no, don't be stupid, Liara. Humans do not come here. You're hallucinating. And talking to yourself. Oh, goddess. I am going to die here. We're here to save your sorry ass, so snap out of it. You're rude for a hallucination. My subconscious must want to punish me for being this stupid. Tak, wybieramy te dolne opcje, bo jesteśmy wredną, rudą małpą. It doesn't matter what you think. I'm getting you out of there. You almost had me convinced there. I would not expect a hallucination to be defiant. Well, I'll play along. As you can see, I am trapped here. If you're as real as you claim, find a way to get me out. How did you end up in there? Ah, yes, the figment of my imagination wants me to retrace my steps. See if I can figure out where I went wrong. I was exploring the ruins. When the Geth showed up, I ran in here and activated the defenses. The barrier curtains could protect me. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please. You shouldn't have been messing with technology you don't understand. I know how it works. I've studied it. Ugh. Calm down, Liara. You're yelling at a figment of your imagination. Listen, if you're real, find some way past the barrier curtain. Find some way to deal with the Geth. Then use the control panel to release me. If you're not real, leave me alone. I'm tired of talking to myself. Okej. No dobra, tak czy siak idziemy ją zostawić. A czy jesteśmy prawdziwi, czy nie, to się dopiero okaże. Są ci rakieciarze. Oni mają priorytety. Nie no, to jest tutaj perfect map do naszej postaci, dlatego że jest duża odległość. Możemy ich snajpić. Duża odległość 60 metrów, no to jest po prostu zajebiście duża odległość. Snajperzy strzelający na kilometr to po prostu mogą się schować. 63 metry. Najdłuższy. Area secured. No to musimy znaleźć sposób, żeby uwolnić Liarę. Jak widać mamy panel lasera górniczego i musimy wpisać kod. Ja nie znam kodu. Ale się jakoś poradzi z tym. Jeszcze sobie okradniemy rzeczy standardowo. No czemu by nie? Omniżalu sobie używamy, no bo mamy go dużo. Tutaj chyba z tym kodem nie mogę użyć omniżelu, także będzie to minigierka raczej. No i dobra. Wpisujemy kod do panela lasera górniczego. Muszę strzałkami operować i określoną sekwencję znaleźć. To jest taka mała gra w memory. Czyli metoda prób i błędów tak naprawdę.
Jest. No. No, prawie wyszło. Wywaliliśmy dziurę pod nią. I mamy jakiś panel. Panel do windy. Urojenia przyjechały, żeby ci uratować, Liaro. Now I am hallucinating that you were inside the tower. I must be getting worse. Earlier I even imagined I heard thunder. We used the mining laser to bore through. You bored through? You're real, aren't you? By the goddess, you're real! I'm sorry. I thought you were a hallucination. I thought I was going mad. Please get me out of here before more Geth show up. Any idea how we get out of this place? There is an elevator back in the center of the tower. At least I think it's an elevator. It should take us out of here. Come on! I still cannot believe all this. Why would the Geth come after me? Do you think Benezia's involved? Ho ho! Seren's looking for the conduit. You're a Prothean expert. He probably wants you to help him find it. The conduit, but I don't know. What the hell was that? These ruins are not stable. That mining laser must have triggered a seismic event. We have to hurry. The whole place is caving in. Wydaje mi się, że chyba nigdy nie robiłem tak, żeby Liarę ratować na końcu. No bo to jest team member, no to logiczne, żebyśmy polecieli po dodatkowego członka załogi w miarę szybko. A teraz robimy to w zasadzie na końcu tych misji fabularnych. I tak trochę niezręcznie się tutaj czuję, bo ona pyta o matkę, a my jej matkę zabiliśmy. Już ją wyputujemy o kanał, a tu w sumie ona powinna nam powiedzieć o tym kanale i dać nam to zrozumienie. Tak trochę niezręcznie ten dialog to wygląda. Joker, get the Normandy airborne and lock in on my signal. On the double, mister. Aye, Commander. Secure and away. ETA 8 minutes. He needs to move faster. Ale nie powiem, bardzo krótka jest ta misja. Także spokojnie, dzisiaj sobie walniemy jeszcze DLC-ka. I pokończymy chyba wszystko takie poboczne, co już będziemy mogli zrobić. Zanim wyruszymy na Vermeer. Jak tam ruszymy, no to chyba już powiedzmy, że zbierzamy do końcówki. Niedużo nam zostanie do zrobienia. Surrender. Or don't. That would be more fun. Tak, to była przynajmniej w tej podstawowej części najtrudniejsza walka w grze. Bo ten cholerny kroganiec ma 1 000 000 HP, tarżuje, ma tą rzeź, umiejętność i wszystko one-shotuje. Zobaczymy, jak tu będzie. We don't have time to deal with this idiot. Charge! I like your attitude. No właśnie, ja też. Bring it on! Tutaj najpierw zdejmuję tych jego popleczników, dlatego że oni są dużo łatwiejsi do zdjęcia od niego. A jeden typek był z rakietami, czyli potencjał na one-shot. Drugi był snajperem, czyli też potencjał na one-shot. Został teraz praktycznie ten typek, który jest głównym naszym bossem. Minimalną obstawą. Tylko nie wiem, gdzie on jest. Wow. Dobrze obrywa. Bardzo dobrze obrywa. Włączyło mu się drugie życie. Wykończmy tego geta. To lightowo. Kurde. Bardzo mocną postać mamy.
Normandia czeka. Too close, Commander. 10 more seconds we would have been swimming in molten sulfur. The Normandy isn't equipped to land in exploding volcanoes. They tend to fry our sensors and melt our hull. Just for future reference. We almost died out there and your pilot is making jokes? Dokładnie. Suchary trzeba rzucać zawsze, zwłaszcza w obliczu zagrożenia. Sometimes Joker's a real ass. Just try to ignore him. I see. It must be a human thing. I don't have a lot of experience dealing with your species, Commander. But I am grateful to you. You saved my life back there, and not just from the volcano. Those Geth would have killed me or dragged me off to Saren. What did Saren want with you? Do you know something about the conduit? Only that it was somehow connected to the Prothean extinction. That is my real area of expertise. I have spent the past 50 years trying to figure out what happened to them. Właśnie, jak się ją na początku, powiedzmy, ratuje, to ona bardzo dużo opowiada o tym kanale. Teraz to już nie ma sensu, bo my wiemy, co to jest, wiemy nawet, gdzie on jest, tylko nie wiemy konkretnie, do jakiej lokalizacji ten kanał ma prowadzić, tak? No bo my się dowiedzieliśmy ostatnio od jej matki, matresy Benezji, że kanał to jest tak naprawdę przekaźnik przekaźnik masowy, który prowadzi do różnego rodzaju lokacji, a nam chodzi o tę jedną konkretną, do której zmierza Saren. I musimy się dowiedzieć, do której Saren chce zmierzyć, tej lokacji, żeby się udać na ten przekaźnik Just how old are you exactly? I hate to admit it, but I am only 106. Damn! I hope I look that good when I'm your age. A century may seem like a long time to a short-lived species like yours, but among the Asari I am barely considered more than a child. That is why my research has not received the attention it deserves. Because of my youth, other Asari scholars tend to dismiss my theories on what happened to the Protheans. Ja ją bardzo dobrze rozumiem. Jak ja będę miał 106 lat, też będę dzieckiem. I've got my own theory on why the Protheans disappeared. With all due respect, Commander, I have heard every theory out there. The problem is finding evidence to support them. The Protheans left remarkably little behind. It is almost as if someone did not want the mystery solved. It is like someone came along after the Protheans were gone and cleansed the galaxy of clues. But here is the incredible part. According to my findings, the Protheans were not the first galactic civilization to mysteriously vanish. This cycle began long before them. Where'd you come up with this theory? I thought there wasn't any evidence. I have been working on this for 50 years. I have tracked down every scrap and shred of evidence. Eventually, subtle patterns start to emerge, patterns that hint at the truth. It is difficult to explain to someone else. I cannot point to one specific thing to prove my case. It is more a feeling derived from a half-century of dedicated research. But I know I'm right, and eventually I will be able to prove it. There were other civilizations before the Protheans. This cycle has repeated itself many times over. Get to the point. The galaxy is built on a cycle of extinction. Each time a great civilization rises up, it is suddenly and violently cast down. Only ruins survive. The Protheans rose up from a single world until their empire spanned the entire galaxy. Yet even they climbed to the top on the remains of those who came before. Their greatest achievements, the mass relays and the Citadel, are based on the technology of those who came before them. And then, like all the other forgotten civilizations throughout galactic history, the Protheans disappeared. I have dedicated my life to figuring out why. O właśnie, dlaczego zniknęli Proteanie? Aliara chce to wyjaśnić i tutaj jest takie powiedzenie: be careful what you wish for. You're not much of an expert, Doctor. The answer's been standing in front of you the whole time. The Protheans were wiped out by a race of machines, the Reapers. The Reapers? But I have never heard of. How do you know this? What evidence do you have? There was a damaged Prothean beacon on Eden Prime. It burned a vision into my brain. I'm still trying to sort out what it all means. A beacon?
Yes, that makes sense. But the beacons were not programmed to interact with human physiology. I am surprised you were able to make any sense of it at all. It's just a bunch of random images, even after I got the cipher. The cipher? Some Asari mumbo-jumbo. Supposed to help the commander think like a Prothean. I don't know if it worked, though. She said it would help me understand my visions, but they still don't make sense. And this was something another Asari did to you? Commander, with your permission, I would like to try something. You were touched by the beacon. The visions are locked away inside your mind. One of my people gave you a deeper understanding of the visions, but you still cannot put all the pieces of the puzzle together. I might be able to help you. I'll do whatever it takes to stop Saren. Like the Asari who gave you the cipher, I can join my consciousness to yours. Maybe my knowledge of the Protheans will help clarify your vision. I teraz nie ma mowy? Przed chwilą szepardzica powiedziała, że zrobi wszystko, żeby tylko złapać Sarena, a teraz nie zgadzam się. Nobody's messing with my head anymore. I am sick of dealing with these visions. I understand your reluctance, Commander, but the visions are already there. I only want to help you make sense of them. It may be the only way to stop Saren. Looks like I don't have a choice. Relax, Commander. Embrace eternity. That was incredible. All this time, all my research, yet I never dreamed. I am sorry. The images were so vivid. I never imagined the experience would be so intense. You are remarkably strong-willed, Commander. What you have been through, what you have seen, would have destroyed a lesser mind. Come on, get to the point. What'd you see? The beacon on Eden Prime must have been badly damaged. Large parts of the vision are missing. The data transferred into the commander's mind is incomplete. Looks like we're back where we started. Quite the opposite, Commander. I think my knowledge of the Protheans will prove useful before this is over. Saren knew you were touched by the beacon on Eden Prime. He probably came after me because he feared I could help you understand it. I was able to interpret the data relayed through your vision, what was there at least, find the missing portion, and I am confident I can put all the pieces together. No to w sumie mnie zastanawia, jaka teraz ma być ta brakująca część, dlatego że no mamy wszystko, tak? Mamy szyfr Storiana, mamy wiedzę Benezji, no i tutaj teraz Liara nas dotknęła, więc w teorii powinniśmy już mieć wszystko. Ona mówi, no, że może zdołamy to złożyć w całość. We've already got every other non-human species on board. Might as well add an Asari to the team. Thank you, Commander. I am very grateful. Oh, I am afraid I am feeling a bit lightheaded. When was the last time you ate? Or slept? Dr. Chakwa should take a look at you. It is probably just mental exhaustion, coupled with the shock of discovering the Protheans' true fate. I need some time to process all this. Still, it could not hurt to be examined by a medical professional. It will give me the chance to think things over. Are we finished here, Commander? Go see the doctor. The rest of you, dismissed. Mission reports are filed, Commander. You want me to patch you through to the council? O tak, my uwielbiamy te rozmowy z Radą, zwłaszcza jak się rozłączamy po ich pierwszym zdaniu. Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. Commander, I hope you plan to be civil this time. I don't enjoy getting cut off mid-conversation. I don't need this. Communications cut, Commander. Pięknie. Oni byli dupkami dla nas, to my jesteśmy dupkami dla nich. Karma wraca. No i jak standardowo po każdej dużej misji sobie porozmawiamy z członkami załogi. Presley, Adams, Chakwas. Oni odpadają, bo oni mają dialogi wtórne. Joker powie coś nowego. W stylu Jackasa, chciałem powiedzieć. I prefer gold to silver, you know, for my metal. I figured you'd recommend me for one since I pulled your boots out of the fire. Saving my boots from burning lava is part of your job, Joker. We don't give medals to soldiers for doing their jobs. That figures. Just get me a nice card and a cake. No coconut, though. I hate that crap.
So, Commander, why don't you tell me why you're really here? Tak, to są stare rzeczy. To już wszystko wiemy. Aha, I have to go. All right, see you. dobra. Pogadamy sobie z członkami załogi, standardowo. Potem sobie wyruszymy na DLC. No, tylko tutaj rozmowy mogą trochę potrwać. Jak to w Mass Effectie pierwszym, no nie? W kolejnych Mass Effectach te rozmowy będą krótsze, bardziej treściwe, ale częstsze. To mniej więcej tak wygląda. Zaczniemy sobie chyba od Liary. Tu jest doktor Chakwas, a za nią będzie Liara. Dzień dobry. Nasz nowy nabytek. Commander, are you coming to check up on me? You look much better. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari physiology. Alliance medical personnel take courses in alien biology, just in case. I never properly thanked you for saving me from the Geth, Commander. If you hadn't shown up, I had to save you. You can help me stop Saren. I know you took a chance bringing me aboard this ship. I have seen the way your crew looks at me. They do not trust me. But I am not like Benezia. I will do whatever I can to help you stop Saren. I promise. No właśnie tutaj gdzieś ten wątek Benezji trochę został przemilczany, no bo my jej matkę zabiliśmy i nie wspomnieliśmy o tym ani słowem tak naprawdę. Promises are easy to make, but hard to keep. I do not begrudge you your suspicions. I just hope in time you will come to trust me. Do you know why Benezia joined up with Saren? Benezia was swept up in events beyond her control and lost herself. She fell under the spell of indoctrination and became part of the very thing she wanted to stop. But I will remember and honor how she lived, not how she died. My mother was strong, kind, and beautiful, and now she is gone. Are you gonna be okay? You are kind to ask, Shepard. I do miss her, and I grieve for what happened to her. But I will not let my grief interfere with what we are trying to accomplish. I'd like to know more about the Asari. We were the first species to discover the Citadel. We were instrumental in forming the Council, and we always strive to be the voice of peaceful cooperation in galactic disputes. My people believe we are all part of a single galactic community. Each species contributes something to the greater whole. Although we seek to understand other species, it seems few of them seek to understand us. The galaxy is filled with rumors and misinformation about my people. No właśnie, te plotki mogą być całkiem ciekawe. Like what? Most of the inaccuracies are centered around our mating rituals. My species is monogendered. Male and female have no real meaning for us. We still require a partner to reproduce. This second parent, however, may be of any species and any gender. To obrzydliwe. So you'll have sex with anything? Now you see how rumors get started. Physical contact may or may not be involved, but it is not an essential element of the union. The true connection is mental. Our physiology allows us to meld with other beings. We can touch the very depths of their minds. We explore the genetic memory of their species. We share the most basic elements of their individual and racial identities. We then pass these traits on to our daughters. It is how we learn to grow as a species and how we develop a greater understanding of other races. What happens to your partner after the union? Every relationship is different. Some unions are a single encounter with both parents parting ways afterwards. Others can be more long-term. Sometimes an Asari and her partner will stay together for many decades. You Asari live for 1,000 years. What happens when your partner dies? Few sapient species live as long as my kind. We have learned to take a philosophical approach to our unions. We do not focus on the inevitable loss of our partners. Instead, we enjoy the time we spend with them. And even after they're gone, a part of them lives on in us. The union is a connection that transcends both time and space. Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. I thought you always needed another species to serve as one of the parents. Think about it, Shepard.
If we were not able to mate with our own species, we would have died out long before we ever mastered spaceflight and left our homeworld. Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a pureblood, though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face. It is a great insult among my people. It is possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly acknowledge me as her offspring. No właśnie, tu jest taka trochę odwrócona logika, bo zazwyczaj wszyscy, którzy się uważają za rasę panów, to mówią, a my jesteśmy czystej krwi, z jednej linii zrodzeni, tam bla bla bla, a tutaj z jednej linii zrodzeni, no to jest zło, bo nie ma genetycznego zróżnicowania, które może popchnąć ewolucyjnie gatunek do przodu. No, to jest bardzo zrozumiałe. Why agree to the union if she didn't want any children? I cannot answer that. This is all speculation on my part. It is possible she wanted to be part of my life, but something happened to her before she had the chance. Benezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised me by herself, though that is not uncommon. Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. Do you know who matriarch Benezia chose as her partner? To jest stara już, She dobra. rarely spoke of her partner. It is possible Przeklikamy to, bo to wiemy. many Asari raise their No i children chyba to alone, wszystko tutaj particularly if the zostaje. father species is W short-lived. kulturze Asari i Benezji Often the wypytaliśmy partner ją. will pass on long I should before go. Goodbye, Commander. Dobra, to pierwszą rozmowę z Iliarą odbyliśmy. Zastanawiam się, no bo powinny być też inne. To nie ma tak, że się nawarstwiły. Myślałem, że będzie właśnie tak, że będziemy mieli w sumie dość długi dialog, z racji na to, że wszystkie inne misje, te główne, porobiliśmy. Ale to chyba trzeba będzie po prostu parę razy do niej przejść w ten sposób. Na razie sobie zejdziemy na dół, a jeszcze do Kejdena mogliśmy iść, ale to w drodze powrotnej sobie pójdziemy. Tak porozmawiamy z Garusem na początku. Niech będzie. Tu się sprzedamy od razu, bo potem nam się ekwipunek wypełni. Zbadaj, nie, tak. Let's see what you got. Na szybko się sprzedamy, bo jak widać mamy dużo pieniędzy. A nie chcemy, żeby nam zajmowało za dużo miejsca, bo na misji może być tak, że więcej zlutujemy niż możemy podnieść. Chyba jest ograniczenie do 250 przedmiotów. Commander, what can I do for you? Something bothering you? It's Saren. I'm starting to wonder whether we'll ever find him. He's always one step ahead of us, and he's got those damn Geth. We're getting close, Garrus. We'll find him. I wish I had your confidence. I just can't stand the thought of him getting away with everything he's done. I know you're doing everything you can, and if anyone can catch him, it's you, but if there's anything else I can do to help, anything, just tell me what you want me to do, and I'll do it. I understand your concern, but we will find him. Just make sure you're ready to go when we do. Yes, ma'am. You can count on me. Thanks for hearing me out. I appreciate it. Can I ask you something, Commander? Kurde. No nie powiem tego, bo chcę zobaczyć, o co on nas zapyta. What is it? Are you worried that the Council might be protecting Saren? O, I mean, they were really dragging their heels before. What if we find him, bring him back to the Citadel, and they refuse to act? no to jest właśnie możliwe. Dlatego nie będziemy brać go żywcem. You seem to have some thoughts on this. Speak your mind, Garrus. Well, maybe we shouldn't give them the chance. O właśnie. Commander. In my opinion, Saren's too dangerous to be kept alive. Too much could happen. He could escape, or the Council might let him go. If we find him, when we find him, I say we make sure we stop him permanently. Jestem za. I'm glad you see it that way. I never had any intention of capturing that bastard. When I see him, he dies. Wypijmy wszyscy naszą miksturę! You see, this is why I want to be a Spectre. You never have to worry about bureaucratic idiots making a mess of everything. Just make sure you're ready when it happens. Yes, ma'am. No i Garusa mamy on board. Full on board. Rozmawiamy z Ashley. Commander?
What's your opinion of the last mission? Not sure I buy Dr. Tassoni's story about her and her mom not talking. They're family, right? I'm not sure I believe it either. It's better to have her where we can see her. That makes sense. Too bad those ruins got destroyed. I mean, they lasted thousands of years. That's impressive. Do you have a few minutes to talk? One-on-one? I'm off duty until tomorrow. I was gonna have a small drink. Bit of a celebration. Na drinka? Naprawdę? Z Ashley? What's the occasion? It's Armistice Day, when the first contact war ended. My family always marks it. Since I'm the only Williams aboard, I thought I'd ask you. You can't think I'm the most patriotic person on the ship. Nah, you just happened by at the right time. Don't tell me you don't know about my family. My commanders always find out. It's not in my files or something? Are you playing games with me? I don't always play games, sir. I'm General Williams' granddaughter, the commander of the Shanxi garrison in the war. The only human ever to surrender to an alien race. You're blacklisted because of your grandfather's cowardice. Cowardice. That's what the Terra Firma party calls it. I'm not gonna let our name go down with Arnold and Quisling. Granddad deserved better than that. What happened to your grandfather after the war? He was relieved of command as soon as Shanxi was liberated. They brought him back to Earth in irons, but there was never a trial. They quietly demoted him and stuck him behind a desk. He retired a year later and spent the rest of his life working construction in the colonies. Sometimes we hear about attempts to get him exonerated in some official way. Nothing ever comes of them. No to z racji, że Ashley ma takie korzenie, takiego dziadka, który się podał kosmitom, no to ona tutaj próbuje sobie to wynagrodzić w jakiś sposób, skompensować. As I recall, your grandfather held out for a long time. The Turians wrecked the orbitals in the first wave and occupied the major cities. They sat in orbit, dropping rocks on anything that moved. Granddad dispersed the troops, but when they went into the cities for supplies, the Turians would wreck a block to eliminate one fire team. Civilians were dying, his troops were starving, and he couldn't contact Alliance High Command. So he surrendered the garrison. Sometimes you have to fight to the bitter end. You plan to bail if Saren gets the upper hand? No, sir. I'd die to stop him if that's what it takes. Him and anyone else who tries to screw with the Alliance. So now you know. Gonna kick me off the ship, Skipper? You're tough and decisive. I value those qualities. Just consider me a fire-and-forget missile. But anyway, I've got things to do before we land. I'm sure you do too. O, dobra, czyli pójść na drinka zmieniło się w opowieść o jej dziadku. Dismissed, Chief. Ma'am. Ale też, pomimo, że wybieramy te dolne opcje, które mają być tymi złymi, negatywnymi, wrednymi, to i tak tutaj nasze relacje z Ashley się zacieśniają. Logic. What do you want, Shepard? Why did you become a mercenary? Lots of reasons. Such as? Such as, I needed to get out of our system. I needed to eat. I needed to survive. Why not stay and help your people? I tried to help. That's why I had to leave. Okej. A, no to on w taki sam sposób pomaga jak ja. Ja pomagam całej ludzkości w taki sposób, że im nie przeszkadzam. What happened? I was betrayed. I was head of a small tribe. We were trying to restore order after the war, but the other tribes were against us. They followed Jared, one of the few warlords who survived the war with the Turians. But he was old, and so were his ideas. He wanted to continue the war. He wanted us to fight. Turians, Solarians, each other. It didn't matter who, as long as we were fighting. What did you want? I just wanted Jared to shut up, to stop his ranting. I wanted him to stop leading the tribes astray. But he couldn't understand how much things had changed. We didn't have the numbers to go to war. Even if we did, the genophage made sure we couldn't replenish our numbers fast enough. I told them all to forget about war. We needed to focus on breeding, at least for one generation. And for a while, we were getting through. Some of the tribes started coming around.
I take it the warlord didn't appreciate that. No, he didn't. He arranged a crush with the tribes. A meeting on neutral ground. He wanted to talk. We met at the Hollows, near the graves of our ancestors. The skulls of our dead laid bare to remind us where we come from and where we all go. It's as sacred as any Krogan place can be. Violence is forbidden. Sounds like a trap to me. You must have suspected as much. I did. But when your father invites you to a crush, well, there are some laws that even we hold sacred. Jared was your father? He was. Until that day. We talked, but we didn't get anywhere. When it was clear that I wouldn't join him, he gave the signal. His men leapt from the graves of our ancestors like Krogan undead. The few that were loyal to me died quickly. I escaped with my life, but not before I sank my dagger deep into my father's chest. That is why I left, and that's why I'll never go Kurde. back. Ja na to zdecydowanie tutaj Rex ma najmocniejszą historię swoją. Niepozorny typ. Znaczy, wiadomo, najemnik, który mało gada, a jak zacznie już gadać, to ma o kurde. You must have family other than your father. Don't you miss them? No. Now that I have my family's armor again, there's nothing left for me. So long, Rex. Shepard. No, bez kitu. Rex to jest chyba najmocniejsza postać, jeśli chodzi o fabułę z pierwszej części. Naszych tutaj kompanów, rzecz jasna. No i jeszcze mamy Tali. Checking up on me, Shepard? Don't worry, I'm still here. But as soon as we stop Saren, I'm gone. My pilgrimage can't wait forever. No dobra, czyli w sumie ostatnie nasze dialogi spowodowały, że Tali się na nas obraziła, więc już prawdopodobnie do końca gry nie będzie za bardzo rozmowna z nami. No bo jak ona się wypowiadała a propos tam wojny z getami, to ja oskarżyłem jej lud o to, że mają to, na co zasłużyli. Ona się trochę zdenerwowała. No i tak wyszło. Tu mamy Kaidana oczywiście. Prawie o nim zapomniałem. Anything you need, Commander? O ile Rex to jest najlepsza postać z naszych tych kompanów, to Kaidan jest najgorszą. What's your opinion on the last mission? Dr. Tassoni. She seems nice enough. Hard to believe she's older than both of us put together. Just remember, Lieutenant, I saw her first. Okej. They do say Asari are open to that sort of thing, ma'am. No tak, to wypytaliśmy ją. No faktycznie, ona powiedziała, że nie interesuje jej rasa ani płeć partnera. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I didn't figure you'd have time to talk with all that's going on. There's gotta be some xenobiologists who want to read about the Thorian. The paperwork will keep. Something on your mind? I'm just looking for an ear. The debriefing wasn't the right place to say how ridiculous this is. Seems like every other race in the galaxy is wrapped up in their own problems. They don't want to see what's coming. It's up to the Alliance to take its proper place, even if we have to kick its ass to convince it to kick theirs. We're out here trying to save everyone. We can worry about who's king after the dust settles. You sound like you want the aliens dictating to us. I don't think many of them even want to. A lot of people don't understand that. I mean, it's only been 26 years since first contact. That's not a lot of time to understand them. But it was Vernus who made me see how human aliens are. They're not different or special. They're jerks and saints, just like us. Hell, by the time I got payback, I didn't even want it anymore. I'm glad to hear the bastard got what he deserved. He didn't deserve... He hurt a girl. Broke her arm. She reached for a glass of water instead of pulling it biotically. She just wanted a drink without getting a nosebleed, you know? Like an idiot, I stood up. Didn't know what I was gonna do, just something.
And Vernus lost it. Beat the crap out of me. Kept shouting how they should have bombed us back to the Stone Age. And that's when the knife came up. A military-issue talon. Right in my face. I cut loose. Full biotic kick right in the teeth. Almost as strong as I can manage now. But at 17, that's something. Sat down by a kid. Vernus must have hated that. He didn't have time to hate it. I killed him. O, Snapped his neck. They probably could have saved him if they got him to an infirmary quick enough. But they didn't. Caused a stir when they shipped him home. Bot training was shut down. Kinetics folded a couple of years later. So, yeah, maybe I hated that Turian. I mean, if one ass was enough to judge a whole race, I'd hate humans too. I don't know. You don't seem angry about the Council strong-arming the Alliance. Commander, I thought real hard about how to use my talents. When I swore the oath to defend the Alliance, it wasn't on a whim. If it comes down to it, I am a soldier. I have to believe that my superiors can tell our enemies from people who disagree with us. If the Alliance is missing its chance, it's because of men like Udina, not the rest of the galaxy holding us back. Of course, your opinion is the one that matters, Commander. As long as you remember that, we'll do fine, Lieutenant. Yes, ma'am. I should return to my duties now. Commander? We'll No, talk another proszę. time, Lieutenant.